Siemano Juro. Cześć, to znowu ja, Tessa, czyli 1/3 K-Talk i pewnie już jesteście dosyć znudzeni moją twarzą, ale nie mogłam przegapić tej okazji, ponieważ dzisiaj jest comeback mojej ukochanej grupy, czyli Momoland. Jak pewnie część z Was wie, to jest moja ulubiona grupa damska i no po prostu czekałam bardzo długo na ich comeback koreański wreszcie i na pewnym sensie rozwiązanie wielu spraw, które były, no jak pewnie też większość z Was słyszała, były różne problemy, członki nie odeszły i tak dalej. Natomiast ja bardzo czekałam na ten comeback i nawet jak widzicie tutaj ubrałam się tak w stylu zainspirowanym teaserami, więc mam nadzieję, że zobaczę więcej tego konceptu jakiejś firmy dostarczającej paczki z teaserów, ponieważ to brzmi bardzo ciekawie. To co, nie będę za dużo gadać, pogadamy o Momoland na koniec, po reakcji, więc zacznijmy reakcję. Okej, zaczyna się dobrze. Widzę, że koncept przetrwał. Kevin! Okej. Myślę, że to jest właśnie, słuchajcie, tak w temacie trochę spóźnione, bo mam wrażenie, że to jest doświadczenie wielu osób przed świętami, kiedy muszą zapakować i wysłać wszystkie paczki na czas, a tutaj czas tyka. Najon. Okej. Dobra. No jak na razie bardzo chwytliwe. Hyebin wygląda zupełnie jak nie Hyebin, ale z drugiej strony wygląda jak ona. Mam nadzieję, że będę mogła o tym powiedzieć na koniec trochę, bo ja mam dużo myśli na temat Hyebin w ogóle. Myślałam, że będą mieli jakąś sponsorowaną wodę, ale to Momo Express woda. Chewie ścięła włosy. Wow. Kurczę, naprawdę, brakuje mi w K-popie takich MV, w których jest właśnie taki bardzo dziwny, dosyć oryginalny koncept, ale Momoland zawsze, tak samo jak w Boom Boom, robi właśnie koncepty i właśnie w tym się zakochałam pierwszy raz widząc Boom Boom, w tym koncepcie takiej telewizji zakupowej, a teraz mamy nie telewizję, tylko właśnie jakąś taką firmę, która dostarcza paczki. Beat bardzo dobrze wchodzi. Jest inny niż, na szczęście, dzięki Bogu, jest inny niż pozostałych piosenki, bo od razu ludzie by chyba zaczęli wychodzić na ulicę i gadać o tym, jak bardzo przypomina inne ich piosenki. A teraz gdzieś na Arktyce to Pororo. Momoland i Pororo audycji. Okej, tego nie jestem aż taką wielką fanką tego bridge'u. Nie wiem za co Pororo to robi, ale okej, go off, I guess. Jak na razie stylizacja, powiem Ci, że nie jestem największą fanką tych czarnych, takich frędzlowatych, o właśnie teraz widać, tych czarnych frędzlowatych sukienek, ale reszta mi się bardzo podoba. Szczególnie właśnie tematyka taka czerwono-żółta. Okej. Na pewno muszę przysłuchać jeszcze raz, więc pozwólcie, że wrócę do Was, jak przysłucham jeszcze raz. 1 minute. Okej. Przesłuchany. Drugi raz chciałam więcej posłuchać, co tam dokładnie dziewczyny, którą część i tak dalej. Myśli. Po pierwsze,
Bardzo dobra piosenka, tak myślę. Dobry, że tak to ujmę młodzieżowo, Bob. Co mogę powiedzieć jeszcze? Bardzo dobrze wchodzi właśnie ten bicik Thumbs Up. Wydaje mi się, że jest to bardziej takie uniwersalne niż I'm So Hot. Ona była bardziej taka... Mi się wydaje, że nie wszystkim się podobały tamte klimaty, ale wydaje mi się, że to jest taki, że bardziej wszystkim podejdzie. Jak dla mnie przede wszystkim super, że został zachowany ten koncept właśnie tej firmy dostarczającej paczki. To jest zarąbiste. Ja naprawdę pamiętam oglądanie pierwszy raz Boom Boom i tam był ten koncept właśnie takiej telewizji zakupowej, jakiegoś takiego mango zakupy, czegoś takiego i to mnie właśnie zauroczyło, że to jest tak, powiem sobie, trochę absurdalne, ale no genialne w swoim pomyśle. Więc tutaj wyglądało to świetnie. Nie byłam największą fanką tych takich frędzlowatych stylówek, no ale to wiecie, no każdemu jego oczy. Co jeszcze? No oczywiście mamy teraz tylko 6 członkiń. Pewnie większość z Was tak coś tam słyszała o tej sprawie, jeśli tak się interesujecie newsami K-popowymi. Tak, Techa i Jonu odeszły, natomiast o Daisy jeszcze nic nie wiadomo. Podobno rozmawia z agencją, natomiast teraz przy okazji tego comebacku tylko 6-osobowego mam wrażenie, że jej szanse na powrót do grupy maleją, a jest to dla mnie bardzo przykre, ponieważ Daisy była moim pierwszym biasem w Momoland, więc bardzo bym chciała, żeby wróciła i żeby miała parę dobrych właśnie kawałków rapowych. A mówiąc o kawałkach rapowych, Ain rapuje. Ain była moim drugim biasem i jest moim dotychczas cały czas biasem w Momoland i ona zawsze głównie śpiewała, a teraz nagle rapuje i to całkiem fajnie. Także super, bardzo się cieszę. Miałam wrócić do tematu Hyebin. Ja od bardzo dawna mówiłam, jeśli ktoś z Was oglądał program, w którym Momoland powstało, Finding Momoland, tam Hyebin miała występ z taką piosenką, chyba właśnie z piosenką 24 Hours, Sunmi, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie jej koncept był sexy, ale później, kiedy była w grupie, próbowali zrobić ją taką quirky, chłopczycę, coś takiego. Ścieli jej włosy, ja miała później jakieś kolorowe włosy i ja po prostu zawsze miałam wrażenie, że to do niej nie pasuje do końca i że to nie wykorzystuje jej jakby najmocniejszych stron. I ostatnio widząc na Instagramie też jej zmiany wizerunku na taki właśnie bardziej sexy, no mam wrażenie, że to właśnie jest krok w bardzo dobrą stronę. I teraz właśnie ta piosenka to potwierdziła, w ogóle jej ten otwierający kawałek, gdzie właśnie Hyebin śpiewa. No jest super, jest jedną z najlepszych części piosenki. Więc co? No super, jak dla mnie super, jak dla mnie bomba. Trochę się obawiałam tego, obawiałam się, że może coś nie wypali, albo że jakoś tak porzucą trochę tę ideę. Wiadomo, Momoland w ogóle ma, że tak powiem, ciężkie chwile zawsze, ponieważ z jakiegoś powodu stały się grupą, za którą bardzo łatwo jest hejtować i mają mnóstwo hejterów. Jest to dla mnie bardzo przykre, ponieważ zazwyczaj te hejty w ogóle są niczym nieuzasadnione. To są hejty oparte na tym, że ktoś się doszukał czegoś w wyrazie twarzy Nancy, albo coś komuś troszkę brzmi jak coś innego. Już w ogóle przy okazji tej piosenki każdy porównuje do każdej innej piosenki całego świata. Mam wrażenie, że te głosy, że to jest jakiś copyright, to są na wyrost i szczerze mówiąc one zaczęły się pojawiać jeszcze w ogóle przed pojawieniem się piosenki, kiedy było dosłownie słychać 10 sekund z refrenu, no więc trochę mam wrażenie, że to właśnie było podążanie za tym, że to jest modne hejtować Momoland. No i co, i mam nadzieję, że teraz ta piosenka się przyjmie jakoś i że może teraz, kiedy już zostały pewne rzeczy wyjaśnione, chociaż oczywiście no, w pewien przykry sposób początki nie odeszły, ale przynajmniej wiemy, co się z nimi dzieje w większości poza Daisy, to Momoland wreszcie zacznie, że tak powiem, wypłynie na trochę spokojniejsze wody. Dzięki za oglądanie razem ze mną. Mam nadzieję, że napiszcie mi w komentarzach, co myślicie o tej piosence, w ogóle jakie macie myśli na temat Momoland, na temat tego, co się tam ostatnio działo w tym roku i co? Do zobaczenia!